Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy warto medytować? To pytanie bardzo, ale bardzo kojarzy mi się z pytaniem o masturbację. Zostawiam link w opisie tego filmu, ale tak upraszczając do 3 słów. Dlaczego nie spróbować? Rozwinę odpowiedź sprowadzając to do prawdopodobieństwa, ryzyka i intelektualnego bełkotu. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Osobiście zainteresowałem się medytacją w 2012 roku po przegraniu bardzo istotnej dla mojej psychiki sumy pieniędzy. Nie umiałem się z tym pogodzić i słuchając sobie utworu Macklemora, mówi się Macklemore, pod tytułem Vipassana, zgooglowałem sobie co to jest ta Vipassana i o co tam chodzi. Od ciebie wymagałbym bardziej wymagających pytań. Yesterday, forget it. Tomorrow is nada. The present is right here through the breath. Watch it. Atheist Jesus piece hanging on a cross. We sit and discuss God on lawn chairs about how we got here, what it is, what it isn't. Shit. Fate versus faith, scrimmaging with coincidence. Leave out the marketing, hold up on the business end. Focus on the genuine and everything else. You can shed the skin. I was a couple moves away from being dead. In that ER overdose and eyes bleeding red. I fell in love, made an album, got a buzz, lost it all, sobered up, and guess what? Now we meet again, and I'm back, finally just laughing. Expectations are resentments waiting to happen. Studying the Dharma, karma, Vipassana practice, Baha'u'llah, Buddha, God to the mountaintop, and I'm traveling, learning, yes, reflecting on what matters. People. Permanence, lack of attachments. It's space and time, a couple man-made distractions to measure a spirit that no human could ever capture. Search. This booth is my Vatican. I don't control life, but I control how I react to it. Student of the breath, break beats, I'm balancing desire versus truth until I finally find happiness. Motywowała mnie ciekawość i potencjalne rozwiązanie mojego problemu. Nie czułem sensu dalej żyć. Nie umiałem zaakceptować porażki i swojej roli w świecie, przez co nie miałem sił kontynuować moich codziennych zmagań. Nigdy wcześniej nie myślałem o koncepcji życia tu i teraz. Nigdy wcześniej nie miałem szerszej perspektywy na przemijanie. Nigdy wcześniej i nigdy później nie miałem lepszego brzucha. Medytacja miała mi pomóc zbudować i utrwalać tę perspektywę. Spoiler, pomogła. Czy zmieniła moje życie? Tak. Wszystko zmienia życie. Każdy moment zmienia życie. Ale tak na serio, medytacja to nie była czarodziejska różdżka, ale była istotnym komponentem do zbudowania mojej aktualnej filozofii życia. Praca z psychodelikami również była takim komponentem, ale uważam, że bogata praktyka medytacji zwiększyła efektywność pracy z psychodelikami. Zacząłem praktykować z prowadzonymi medytacjami na YouTube, potem zacząłem jeździć na odosobnienia od 3 do 10 dni. Praktykowałem z nauczycielami, innymi studentami oraz sam w domu jak Kevin. Vipassana super, Goenka super, Dhamma.org super. Te organizacje, które nie były super, nic nie zepsuły. Co najwyżej zmarnowałem czas, albo po prostu nauczyłem się, że to coś nie było dla mnie. Od około 5 lat nie praktykuję na co dzień, a jedynie okazjonalnie grupowo. Nie czuję, że praktyka przywracania uwagi na obiekt medytacji, czy to oddech, czy to doznania w ciele, czy to piękny brzuch testowirona, dostarczałaby mi wystarczająco wielu dodatkowych korzyści. Tak jak w pewnym momencie wykres korelacji zarobków i szczęścia staje się płaski, tak w moim przypadku czułem, że dotychczasowa praktyka dała mi wystarczająco dużo. Podobne analogie zobaczyłem w nauce wielu innych dziedzin, jak dietetyka, filozofia, czy nawet ciężkie podnoszenie ciężkich ciężarów. W pewnym momencie przychodzi ściana, więc wiem, co czują moje rówieśniczki. Nadal chętnie, regularnie, a poniekąd wręcz nawykowo i z poczuciem sensu obserwuję swoje doznania, aktywnie staram się być tu i teraz, ale nie przybiera to standardowej, tradycyjnej formy medytacji. Podkreślam, że nie twierdzę, że nie ma dodatkowych korzyści, a jedynie, że ja osobiście nie czuję, że dostarcza mi to wystarczająco wielu dodatkowych korzyści. Po prostu wolę w tym czasie robić inne rzeczy, na przykład prowadzić kanał YouTube, robić ciągi, siady i jeść twarogi chude. Największa esencja nauki: wszelkie doświadczenie można sprowadzić do subiektywnego doświadczenia. Nie da się tego doskonale opisać naszym niedoskonałym językiem. Można to jedynie odczuć, a w tym celu może być pomocne zamknięcie polskiego ryja i wsłuchanie się w siebie, w swoje doznania i bycie z nimi takimi, jakimi są. Z tej perspektywy nie ma zaburzeń, uzależnień, ani innych tragicznych wydarzeń, które mogą się za chwilę wydarzyć i się ich boimy. Jak masz wątpliwości, to ci papież potwierdził, żeby frunąć bez lęku. Najczęstszy błąd w medytacji leży w zawierzeniu, że popełniamy jakiś błąd w medytacji, że nie umiemy tego robić, że to nie dla nas.
To właśnie jest błąd. W rzeczywistości to tylko i aż kolejny moment, kolejne doświadczenie, a naszym zadaniem jest je zaobserwować dokładnie takim, jakim jest, odczuć, zaakceptować, pozwolić mu odejść w oczekiwaniu na następny. To jest właśnie życie. Prawdziwe życie, a nie koncert życzeń z Polsatu. Czy warto zacząć? Nie wiem. Nie wiem, kto miałby to ocenić i w którym momencie mielibyśmy to weryfikować. Jeśli chcesz ode mnie, żebym powiedział ci, co masz robić, to tutaj upatrywałbym źródła problemu. Sam z tym miałem problem. Spędziłem tysiące godzin w oczekiwaniu, aż na białym rumaku przyjedzie ktoś, kto będzie mi mówił, jaką decyzję podjąć. Czy zagadać do tej murzynki, która stoi na przejściu dla pieszych, czy się masturbować, czy medytować i czy na kolację zjeść kawior czy pasztet. Nie jestem po to, by przewidzieć przyszłość, a jedynie by wystawić kursy. Moim zdaniem dla ogromnej większości ludzi przyniesie to przede wszystkim neutralne lub pozytywne konsekwencje. Im lepsze przygotowanie merytoryczne, tym szanse na to są wyższe. Ryzyko jest takie, że poczujesz, że tracisz czas, sfrustrujesz się, że znowu coś ci nie wyszło, może wyciągniesz z tego jakieś demoniczne wnioski i może nie udźwigniesz tych wniosków. Aczkolwiek dyskusyjne jest, czy nie poczułbyś tego samego, angażując się w alternatywne aktywności. Jak zwykle wszystko ma swoje konsekwencje. Uwzględniając prawdopodobieństwo wszelkich konsekwencji, daję 8 punktów pozytywnych za potencjalne korzyści, 1 negatywny punkt za ryzyko frustracji i ześwirowania. To jest spekulacja dla losowego subskrybenta tego kanału. Tłumacząc na język bukmacherski, medytacja to takie 1,33. Na 89% siądzie. No jak tego nie zagrać? Dla losowego człowieka na świecie byłbym mniej optymistyczny. Jesteście moją elitą. Kocham, pozdrawiam. Życzę powodzenia.